Dzisiaj idziemy na japońskie automaty do japońskiego Game Center. Zapraszam. Pierwsze Game Center w Japonii zaczęły pojawiać się już w latach 70., kiedy arcade'y z grami jak Space Invaders zdominowały przestrzeń miejską. Lata 80. i 90. to złota era. Sega, Taito i Namco otwierały wielopiętrowe świątynie rozrywki. W 1998 roku było ponad 44 000 Game Centerów w Japonii. Dziś ta liczba spadła do zaledwie 4000. UFO Catcher to jeden z najbardziej popularnych typów gry. Ponad 50% klientów Game Center gra właśnie w to. Japończycy są tak dobrzy, że niektórzy zawodnicy mają kanały na YouTube, pokazując strategię wygrania. W wielu miejscach obsługa również pomaga ludziom, jeżeli widzą, że ktoś długo próbuje. Mogą nawet ustawić maskotkę bliżej, żeby łatwiej było ją zdobyć. Ale Game Center to nie tylko i wyłącznie UFO catchery, ponieważ jeszcze są gry rytmiczne. Niektórzy gracze przynoszą własne rękawiczki, ręczniki i butelki z wodą. Grają godzinami. Jest jeszcze coś, co się nazywa purikura i jest to dość popularne wśród dziewcząt. Game Center często są wielopiętrowe, gdzie na najniższym poziomie są zazwyczaj UFO catchery. Są to jakby strefy dla młodszych graczy właśnie. Im wyższe piętro, tym gry stają się mniej przystępne dla młodszych ludzi, ponieważ można zagrać w mahjongi, czy na przykład w pachinko, medale, automaty z alkoholem. Gracze oczywiście to nie tylko młodzież, ale również ludzie starsi lub po prostu ludzie, którzy chcą pograć w gry retro. Game Center to nie tylko i wyłącznie gra o waszą ulubioną postać z anime, czy o jakiegoś ulubionego waszego pluszaka Pokemona. Można również zagrać o słodycze. Często w automatach można spotkać chipsy, lizaki, jakiegoś innego rodzaju słodkości. Jest to bardzo popularne wśród dzieci, które proszą rodziców o to, żeby wygrały im ich ulubioną przekąskę. Tutaj mamy pieruszka gyoza, do którego można włożyć chusteczki i później sobie z niego wyciągać chusteczki z pieruszka. Japońska myśl techniczna. No i co, to było na tyle, jeżeli chodzi o gry. Uzbrojony w 5000 jenów poszedłem zdobyć, wygrać, podbić świat. Czy się udało? Raczej nie. Czy było fajnie? Jak najbardziej było fajnie. Naprawdę można sobie przyjść, fajnie się pobawić i sobie po prostu fajnie pograć, co jest naprawdę fajnym czasem, fajną rzeczą, żeby spędzić dobrze czas. W tych właśnie różnych Game Center możecie też natrafić na maszyny, które są jakby bardzo polecane dla ludzi początkujących. Mają taką fajną strzałkę, zresztą może pokażę właśnie na ekranie. Ona jest ta dwukolorowa i znaczy, że to jest dla ludzi, którzy nie umieją, albo jeszcze się uczą, albo nigdy tego nie robili. Zatem idzie maszyna, powinna być łatwiejsza. Gdyż ja dzisiaj próbowałem zagrać na tych dla ludzi, dla początkujących i w ogóle mi nie szło. Jakby w ogóle się nie ruszała ta nagroda. Żaden ten pluszak, ta figurka zupełnie nie chciała do mnie przyjść. I tak się zastanawiam, czy to naprawdę jest aż tak dobre dla tych ludzi początkujących. Te właśnie mniejsze miejsca są łatwiejsze do wygrania, ale nie zawsze, prawda? Też na przykład trzeba znaleźć jakby grę, w której się jest dobrym, która wam dobrze idzie. Tak, no bo na przykład są gry, w których ja zupełnie nie mam zamiaru grać, ponieważ wiem, że w nich nie wygram i w ogóle nikt nie idzie, a są takie, gdzie całkiem dobrze, prawda, człowiekowi idzie. Podsumowując gry, naprawdę te Game Center, one są naprawdę fajne, można przyjść, spędzić cały dzień. Jest też tam Purikura, tam gdzie można sobie zrobić piękne zdjęcia, chociaż nas ludzi z Europy przez to wyglądamy troszeczkę jak kosmici z takimi wielkimi oczami, no ale prawda, jest to też fajna zabawa.
Poza oczywiście grami takimi, tymi automatami, tymi szponami, są również takie gry rytmiczne, macie bębny tam, macie też na przykład wyścigi, które możecie sobie po prostu pojeździć samochodami. Naprawdę jest to robić cały dzień. Jeżeli byście chcieli na przykład iść pojeździć na automatach, czy na przykład sobie coś tam pograć rytmiczne, no to oczywiście nie ma to zbytnio znaczenia, gdzie gracie, ponieważ no, wszędzie będzie to samo. Jednak te gry z tymi szponami są dość właśnie takie zależne od miejsca, gdzie będziecie grać. Podsumowując, naprawdę fajna zabawa, dobra gra, fajnie się gra, fajnie się bawi, można spędzić cały dzień i wydać dużo pieniędzy. Znajdźcie humor. Humor? Tak, chyba tak. Tak. Tak, z tym humorem, jak ja właśnie powiedziałem, Was zostawiam. Dziękuję bardzo za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, co sądzicie o takich grach, czy na przykład jak przyjeżdżacie do Japonii, to czy będziecie grać, czy może nie będziecie grać, jak to Wy widzicie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu, zostawieniu lajka, zostawienia komentarzu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz i widzimy się w kolejnym. Cześć.